Pośród lasów i pól Wziąchowa Małego skrywa się miejsce pełne tajemnic i melancholii. To ruiny pałacu. Dziś jest to jedynie cień dawnej świetności, lecz wśród porośniętych bluszczem murów i kruszących się kolumn wciąż można wyczuć ducha przeszłości. Początki Wziąchowa Małego sięgają XVII wieku, ale pałac, jaki znamy, powstał w 1906 roku z inicjatywy doktora Ernsta von Heidenbrand und der Lassa. Wcześniej, od około 1750 roku, majątek należał do rodzin von Kollichen, von Wornack i Wilhelma von Frankenberg. W 1806 roku przeszedł w ręce Ernesta Wilhelma Christiana von Heidenbrand und Wilkau, który przekazał go córce Luizie von Ziller. Po jej śmierci w 1836 roku posiadłość odziedziczył syn Robert, a w 1844 roku sprzedał ją pułkownikowi Henrykowi von Heidenbrand. W 1886 roku właścicielem był Oskar von Heidenbrand, a od 1894 roku Ernst von Heidenbrand und der Lassa, który wzniósł obecny pałac. Za ich czasów rezydencja pełniła życiem. Organizowano bale, koncerty i wydarzenia kulturalne, przyciągając elitę regionu. Ostatnim właścicielem przed 1945 rokiem był Georg von Heidenbrand und der Lassa. Po wojnie pałac znacjonalizowano, a jego świetność zaczęła przemijać. Ten wzniesiony w 1906 roku pałac był eklektycznym dziełem z gotyckimi akcentami. Ośmioosiowa fasada z wąskimi ryzalitami i kamiennym portalem zachwycała elegancją, a ogrodowa elewacja z toskańskim portykiem i herbami von Heidenbrand und der Lassa oraz von Obernit podkreślała rodowe dziedzictwo. Wewnątrz pomieszczenia zdobiły stiukowe sufity, a rozległe ogrody dopełniały splendoru. Spacerując po tych malowniczych ruinach niemal słychać odległe melodie balów i śmiech gości, którzy kiedyś wypełniali salę pałacu. Po II wojnie światowej pałac przejęło państwo polskie, oddając go w ręce PGR-u. Dawniejsza rezydencja służyła jako magazyny i mieszkania dla pracowników aż do lat 90. XX wieku. Po prywatyzacji nowy właściciel zaniedbał obiekt, co doprowadziło do zawalenia się pierwszych fragmentów w latach 90.
W ostatnich latach pojawiła się nadzieja na ocalenie tego zabytku. Objęty ochroną konserwatorską stał się obiektem działań lokalnych stowarzyszeń, które walczą o fundusze na jego renowację. Choć to zadanie jest trudne, istnieje szansa, że ta rezydencja przetrwa jako świadectwo historii. Te malownicze ruiny wciąż opowiadają o ambicjach i marzeniach swoich dawnych właścicieli. Są symbolem przemijania, ale i piękna, które trwa mimo zniszczeń. Niech ich historia inspiruje nas do pielęgnowania dziedzictwa, tak by przyszłe pokolenia mogły odkrywać magię takich miejsc. W parku odnajdujemy ruiny mauzoleum, które choć nadgryzione zębem czasu, nadal zachwycają pozostałościami dawnej architektury. Mauzoleum wzniesiono w XIX wieku z inicjatywy jednego z najznamienitszych rodów Prus. Pragnęli oni godnie upamiętnić swoich przodków, tworząc nie tylko miejsce pochówku, ale i wyraz swojego statusu oraz wkładu w historię regionu. Przez dekady budowla była pieczołowicie pielęgnowana przez kolejne pokolenia, które dbały o jej stan i odwiedzali ją w chwilach zadumy. Wewnątrz, wśród popękanych murów, widoczne są resztki krypt i grobowców, niegdyś miejsca spoczynku członków wpływowej rodziny pruskiej. Wszystko zmieniło się po II wojnie światowej. Opuszczone, podobnie jak pobliski pałac, mauzoleum zaczęło popadać w ruinę. Przyroda przejęła kontrolę, a mury porosły bluszczem, dodając temu miejscu melancholijnego uroku. W tym mauzoleum każdy kamień opowiada o wzlotach i upadkach, o epoce, gdy to miejsce było żywym symbolem pamięci. Bluszcz, który jest tu praktycznie wszędzie i oplata mury, tylko wzmacnia tajemniczość tego miejsca, zachęcając do refleksji nad tym, co minęło. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.